Witam wszystkich serdecznie. Czas poskładać wkrętarkę. W poprzednim odcinku jest, co robiłem z wiernikiem. Zaczynamy od tego, że wszystko sobie powyciągamy. Muszę te kabelki tutaj ponaprawiać. Mianowicie tutaj to, jak to się urwało. Potrzebuję obcinaczki. Mam obcinaczki. To chyba jest zalakierowane. Bo się trzyma wszystko co do kupy, jak to się mówi. I teraz tak, ten kabelek sobie idzie gdzieś tam do środka. Trudno. Może się uda. O, teraz fajnie widać, jak to się świeci, jak to się musi trząść, wibrować w korpusie, no ale miesza. Dlatego to się przełamało, bo za duże wibracje były. Spróbujemy najpierw tak, o ile nie wyrwę przewodu i będzie całkowicie cicia papała po zawodach. Ok, mamy tyle tu. Sobie kawałek uwalimy. I tak samo rozizolujemy. Nie działają jak powinny, bo tutaj ten nit troszeczkę potraktowałem młotkiem, żeby bardziej trzymało. Ale coś za coś. Mam ściągaczki, mam nożyk. Więc spróbujemy nożykiem z jednej, z drugiej strony. I spróbujemy ściągnąć. Mamy. I teraz tak. Pokryjemy sobie to cyną. Zacynujemy, zalutujemy. I będziemy liczyć, że się wszystko uda. Dobra. Działa? Działa. Jest dymek. I lecimy sobie. Jedno. Nie wiem, czy się to pokryje. Może być zoksydowana ta miedziucha. I idzie. Czuć, że ciepło przechodzi przez miedziuchę, czyli powinno być git. Teraz z tą stronę może być podobnie, że nie będzie chciało za bardzo wciągać, ale powinno dać radę. Jest gruba miedziucha, chyba cynowana. Było coś takiego, że widać, że mimo przepalenia, wypalenia kryje. Teraz się zastanawiam, czy tą termokurczkę, co dobrałem, będzie odpowiednia. Chyba muszę wziąć jeden rozmiar wyżej. Mam rozmiar wyżej. Powinno się jakoś to w miarę ścisnąć, ściągnąć. I dlatego weźmiemy tyle. Pyk. Damy sobie tutaj troszkę dalej. I teraz sobie to zalutujemy. Tak, to jest ten złamany mój ulubiony grot, który używam już 2 lata. I dalej będę go używał. No, do tych rzeczy, co ja tutaj aktualnie robię, nic więcej nie potrzebuję. Ok, trzyma. Nie ma żadnych ostrych krawędzi, bo czasem jak po cynowaniu zostają ostre krawędzie. Tak, zoomnę wam. Tutaj jest niedolutowane. Jest to czarne. Wynika z tego, że po prostu zbyt zooksydowane to jest. Dlatego jest problem z tym, żeby cyna złapała. Ale patrząc na to, jakie... Nie. Muszę to troszeczkę bardziej podcynować. Bo nie wciągło cyny do środka połączenia, do kabla. do przewodu.
Nie, tu jest. Tu jest ok, tu jest problem chyba. Musi być wszystkie żyłki, żeby pokryte były, by jak najwięcej tego przewodziło prądu. Ten przewód taki trochę przełamany, ale nie ma co się nad tym spuszczać. Prawdopodobnie kolejna naprawa będzie z tym przewodem, ale spróbujemy później temu zaradzić troszkę. Mamy to. Teraz tą termokurczkę. Coś takiego. Gdzieś tu chyba miałem. Tak. Zapalniczkę. Lecimy z tematem. To się zresztą tak nagrzeje, że to samo się ściągnie. Chyba się gaz kończy. Okay. Coś takiego. Teraz muszę jakąś opaskę znaleźć, żeby tutaj tak samo to jakoś zamocować w miarę, żeby to się nie samoistnie nie zabiło. W sensie nie przełamało się ponownie. Nie wiem, czy właśnie te opaski, że z racji, że one są założone, to ten punkt przełamania jest później przez to bardziej określony, bo jest sztywne i później w tym miejscu, gdzie trzyma się przełamuje, no ale tak jest rozwiązane. Spróbujmy się tego trzymać. Dobra, szukam opaski. Resztówka opasek. Zawsze sobie takie ścinki gdzieś trzymam. O, idealnie ścinek taki. Pyk. Wejdzie. Troszkę gruby. Nie szkodzi. I lecimy z tematem. W sumie w miarę losowo to jest ułożone. Damy tak. Jakoś super nie będę dociągał, bo i tak się mija z celem. Tak teraz tu przez to, że jest ta termokurczka w innym miejscu będzie to wibrować. Dobra, się bierzemy za składanie. I teraz tak, jak to było? Możemy zobaczyć po śladach. Tak, tu jest widocznie wytarte. Jest taki duży placek. Ten placek raczej będzie tu. Czyli to będzie tak. I teraz musimy sobie przycisk z powrotem wsadzić. To musi być do środka. Więc to musimy mieć tak. Ten przewód mnie tu trzyma. Biały, ten co ja skracałem. Więc musimy sobie go w pierwszej kolejności ułożyć. A szczotki sobie ułożymy później. Czyli zaczniemy od tego, co ma największy problem. Może, że trzeba to raz obrócić. Nie, chyba nie. Nie obracałem tym tyle razy. To tak w miarę naturalnie leży wszystko. Jedynie ten kabelek się wydaje zbyt krótki teraz. Ale zaraz temu zaradzimy jakoś. Ten przewód widocznie miał być tu. Tego sobie damy, bardziej podciągniemy, żeby tu było go mniej, damy sobie go tu. Coś takiego. By się przydał wąski śrubokręt. No, jak zawsze próbówka.
I teraz tutaj to jeszcze miałoby się ułożyć tu do tego rowka. I tu, ok. No tutaj są takie jakby kanaliki przygotowane pod przewód. Sobie to damy mniej więcej tak. Więc będzie inaczej. To sobie damy tu. Nawet jest widoczne, jak to było przełamane kiedyś. Więc tak samo sobie mniej więcej damy, tylko że ten przewód mi tutaj nie pasuje w długości. To musimy go podciągnąć troszkę inaczej. Prawdopodobnie to bym musiał dać pod tego. Nie, ten jest nad tym. Chyba będzie trzeba tutaj objąć inną ścieżkę. Troszeczkę naokoło. No ale zaraz zobaczymy. I zasada, wyciągamy tylko sobie jeden przewód. Jak wyciągniemy dwa, to już można się pomylić, a jak wyciągniemy jeden, to zawsze wiemy, gdzie wrócić. Tu by trzeba było pójść jakoś tak na skróty. To sobie ciągniemy, damy sobie tu pod spodem, tylko się boję, że komutator może mi zjeść później ten kabel, czyli żyłę. Bo tu się może, a nie, zmieszczę się, dobra. Tu sobie podciągniemy z powrotem. To się mówi sytuacja dynamiczna. Rozwiązujemy problemy po kolei i jak przychodzą, bez takiego większego planowania. Z racji, że się łamią przewody, to tutaj też troszeczkę inaczej to ułożymy, żeby się ten przewód też w innym miejscu chciał łamać. Ale mu damy troszkę więcej jednak tutaj. Może tak. A nie, tu jest komora chyba, co powietrze idzie. Tu, tędy. Tu nie będziemy aż tak tam mieszać, ale jest twardy, przegrzany już ten. Aha, możliwe, że od łożyska. Łożysko się grzało i takie coś się dzieje. Spróbujemy tak. Coś takiego. Ma teraz więcej miejsca, więcej możliwości, żeby wpadało w wibracje i w innym miejscu. Tego mamy ułożonego. Ten ma dużo miejsca. Ten też ma dużo miejsca. Nie wiem, czy podciągnąć go więcej. Chyba nie ma sensu. To leży, to leży. Ten troszeczkę jest w powietrzu. Go damy troszeczkę więcej tu. Tu muszą później szczotki jeszcze wejść. No coś takiego. Nie jest to idealnie, ale mi to tam nie przeszkadza. I teraz szczotki mniej więcej jakoś tak tutaj wchodzą. Możliwe, że ten przewód z wiernika powinien tutaj na tym leżeć. Możliwe. Nie wykluczam. Prawdopodobne. Ale niekoniecznie tak to musi być zrobione tym razem. Najważniejsze, że żyły się nie dotykają i niczego metalowego. Że jakby od wibracji coś tam chciało się podziać, to się nie podzieje. Tu sobie musimy to troszeczkę wcisnąć do środka. Tu przychodzi druga szczota. To jedynie może dotknąć to, co nie jest raczej wskazane. Naciągniemy sobie to dalej i powinno być ok. Więc tutaj myślę, że nic więcej nie będę robił. Ma na tyle miejsca. To sobie jakoś tutaj spróbujemy. Albo w sumie to mamy miejsce, tutaj jest takie wycięcie. Pod to. I pyk. I tutaj powinno być na tyle miejsca. Tutaj tak samo. Przycisk
właśnie przycisk. Przycisk nie leży jak powinien. Coś przeszkadza. Aha. Białas tam przeszkadzał. Biały przewód przeszkadza. Gdzie trzeba sobie go jakoś inaczej tutaj boczkiem ułożyć, żeby nie wchodził pod przycisk. No tak to niestety jest. Dlatego zaczynam od przycisku, żeby siedział, ale nie siedzi tak jak powinien. Dobra, spróbujemy inaczej. Jak nie chcesz tędy, to cię damy tędy. Tylko zaś tego muszę sobie przełożyć. Okay. Trzyma. Czemu się z tym za bardzo nie bawię, bo już troszeczkę takich sprzętów narobiłem się i zazwyczaj to tak samo się kończyło, że po pierwszej awarii była druga, trzecia, czwarta, niezwiązana z poprzednią, bo tak jest to po prostu mniej więcej zaprojektowane, że to się ma po prostu zepsuć po pewnym czasie. I tu jesteśmy na końcówce eksploatacji, więc nawet jak rozwiążemy jeden problem, no za chwilę się pojawi kolejny problem. Okay. Coś takiego to będzie. No i przycisk teraz leży jak powinien i potrafimy zablokować. Wyszło tak. Myślę, że się uda. Jak będziemy składać w całość, to zobaczymy. Teraz tak, to mamy. Tutaj te miejsca, gdzie są korpusy składane. Jest szansa, że to będzie musiało do końca dobić. Sobie zobaczymy, czy zanim wsadzimy wirnik, czy wszystko nam pasuje. Czy mamy to tam, gdzie powinno być. Wklikło się. I zaraz to składamy. Okay. Wchodzi, ale ciasno. Aha, tu mi wypadło. Jesteśmy za daleko. O, tak. I zaś tutaj jesteśmy za blisko tego. Gdzieś miałem śrubokręcik. Tu jesteśmy za blisko. Musimy sobie to troszeczkę przełożyć. Powiedzmy, że sobie wyjedziemy za szczotkę. Tutaj tak samo sobie zrobimy, że sobie wyjedziemy. A popatrzcie, to się tutaj nam przesuwa. Ta okówka. Tutaj się trzyma, ale ta okówka nie trzymała za bardzo. Ale to sobie wsadziliśmy, czyli rozwiązaliśmy przyszłą awarię, która mogła się zdarzyć. Przewód sobie ułożyliśmy, że nie będzie kolizji przewodu z okówką szczotkotrzymacza. I teraz sobie na sucho. Jeszcze raz. Coś tu mnie trzyma, bo tu już mi się zeszło, a tu mi się nie chce zejść. Jeszcze kondensator. Jak on był? On chyba był jakoś tak do góry nogami, czyli napisami w dół. Ok, coś takiego. Teraz to powinno się zejść. No jest na pewno lepiej. Tu się zeszło. Tu się zeszło. I teraz w teorii możemy spróbować podjąć się złożenia tego wszystkiego galimatiasu w całość. Jedynie mi się nie podobają te kabelki tutaj koło tego i się zastanawiam, czy by nie szło
to jakoś inaczej poukładać. Tego bym sobie podciągnął. Tak. Tego bym sobie dał. Mam taki plan. Tutaj do tego jeden dalej. Jak mi się uda? Udało się. Teraz tutaj mamy więcej miejsca. Może coś takiego. Tak. O, coś takiego. I ten czarny nie uda mi się, ale coś takiego. O. Te przewody, co prawda tutaj się zrobił ostre spaghetti z tego, ale są w miarę stabilnie ułożone. Przycisk się trzyma, działa. Przynajmniej chcę, żeby działał. Mnie interesuje ta funkcja, żeby przytrzymało kierunek obrotów. Okay. Może miałem w lewo. Ok, działa. Trzyma i puszcza. Działa. Z lewo. To jest prawo i przytrzymuje. Okay. To mamy, to się trzyma. Jedynie się zastanawiam, czy teraz wiem, że to ma luz. Tutaj jest to zamknięte, czyli tutaj powietrze nie lata. Mam taką taśmę, ona jest do wiązek elektrycznych samochodowych. I ona jest na przetarcia. Zrobimy sobie takie coś. Wolę, żeby to troszkę mniej ciepło oddawało. Damy tak. Czyli takie paseczki, tylko że już ten klej nie jest już taki, jaki powinien być. Ma już kilka lat. Kupywałem, jak robiłem wiązki elektryczne do mojego off-gridu. Kupiłem to w hurcie. I teraz widzę, że chyba będzie jak zawsze połowa do wywalenia, bo już klej nie będzie trzymał. Ale ja się nie przejmuję. Myślałem, że lepiej kupić więcej. No ale tak. Tu sobie dołożymy, że to się nam zaciśnie. No jest ognioodporne ponoć. Jak to jest ta oryginalna Stesy. Więc nie powinno się tutaj nic wydarzyć w teorii. Jedynie mam to za długie. Będę musiał to obciąć. Gdzieś miałem nożyczki. Nie znalazłem nożyczek, ale obcinaczki to też są jakby nożyczki. Więc prowizorka na ratunek. I sobie tutaj to zrobimy, że miedziucha będzie odsłonięta, że będzie mogła się schładzać. Celuję tak, żeby nie uszkodzić uzwojenia. To jeszcze ma podziałać. Jeszcze jedną czy dwie roboty na ten sprzęt mam, który chcę skończyć. I tak. Z tym ja miałem taki problem, że te łożysko już się kręci tutaj w obudowie. Dlatego tak samo sobie wezmę to. I po prostu owinę to taśmą. Staram się na tyle grubo, żeby jakiś efekt był, bo ta taśma się ułoży tam później w korpusie. Tak samo sobie to uwalimy obcinaczkami. Teraz nie wiem, czy to pójdzie nożykiem, ale chyba jednak zostanę na tym, bo przynajmniej sobie do palców nie wjadę. I schodzi. No o to chodziło. Daje się uciąć. To jest tak zwana naprawa po kosztach. Myślałem, żeby tam po prostu coś innego dać.
Tylko że jest taki problem. Wszystko co mam to jest termicznie niewytrzymałe. Jak tutaj będzie duża temperatura, to się może roztopić. A mi o to chodzi, żeby to wytrzymało. Więc ja sobie po prostu tutaj zrobię takie coś. Może kojarzycie, te lepsze sprzęty mają tak zrobione, że te tylne łożysko jest w takiej jakby gumowej tulejce, przez co właśnie to jest zabezpieczone przed wibracjami i przed tym, żeby się zaczęło obracać w korpusie. No tutaj jest na sztywno, dlatego to się wyrobiło. No ale tak już jest, jak jest. No i mamy zrobiony troszeczkę, jak to się mówi, na prowizorce. To co lubimy najbardziej. Nie ostrą stroną, żeby nie uszkodzić szczotkotrzymacza czy szczotki węglowej. Tak, jesteśmy w szczotce. Teraz sobie dźwigniemy i wchodzi do gniazda. I jest na ciasno, co mnie cieszy. I teraz jak to jest troszeczkę ciaśniej, już widać, teraz wam zoomnę, jest odległość, więc już to nie powinno wjeżdżać tutaj do tyłu, bo ma więcej, jest bardziej ciasno i to łożysko nie będzie pchane do tyłu, przez co może nie będzie takiej kolizji tutaj tego wentylatora z obudową, ale to wyjdzie w praniu. Czemu w praniu? Bo to wyjdzie po prostu jak zaczniemy tym pracować. I co? Teoretycznie działa, trzyma się, kręci się luźno. Dobra. Teraz tacka. Które gdzie śrubki? Stawiam, że te 3 były, co trzymały to z tym, a te to zobaczymy tu. Zaraz sobie odpalimy wkrętarkę i wkrętarką będziemy to wkręcać, bo szkoda czasu dla Was. Ponownie Metabo, naprawiam Metabo. Jak z jednym widzem rozmawialiśmy, było kiedyś takie motto tej firmy, że się nie bawimy, a tu się trzeba bawić, żeby sprzęt działał. Więc lecimy z zabawą. Tak, powinno się najpierw wsadzić wszystkie śrubki, a później dokręcać, ale z racji, że ja sobie to wszystko dopasowałem kilka razy, dlatego tak się bawię z tym układaniem kabli, bo to jest największa udręka zazwyczaj. Tak, mam na sprzęgło ustawione coś 11 Nm, mało. Poukładaliśmy sobie kable. To jest bardzo ważne, żeby później nie było problemów. Tyle ile mi bit sięga, tyle spróbuję wkręcić. Tyle. A reszta pozostaje Nimbus. Dobra, Ciebie tu. I lecimy tutaj dalej. W sumie jakby była grzechotka, to by też było dobrze, ale w razie draki trzeba sobie radzić z tym sprzętem, co się ma. Zobaczymy to, czy to ruszy. Myślę, że tak. Nie wiem, jaki tu mam bezpiecznik, ale na małych obrotach powinno wszystko pójść ok. Ewentualnie zrzuci bezpiecznik. Pytanie, który bezpiecznik zrzuci, ale nie powinno być problemu. Z racji, że się właśnie bawiłem z układaniem przewodów. Czy coś mogło się uszkodzić w trakcie? Mogło. Na pewno zauważyłem, że na wierniku jest odsłonięty lakier. Zastanawiałem się, czy to jakoś łatać.
podjąłem decyzję, że nie, bo nie mam odpowiedniego lakieru do uzwojenia. Jest taki specjalny lakier do uzwojenia, a jedyne co mam może spowodować, że stracimy jeszcze bardziej wyważenie wirnika i po prostu zabijemy łożysko szybciej, te przednie albo tylne, tym bardziej, że one tylko były regenerowane, więc tam żywotność już jest skrócona, nazwijmy to tak, a nie chcę, żeby jeszcze bardziej skracać. Dobra, weźmiemy sobie Ciebie. No chodź. Tak to jest, jak się chce na szybko. Okay. Zawsze ręcznie jeszcze sobie sprawdzę, czy jest dokręcone. W sumie mi się to podoba. Te śrubki może nie trzymają się jakoś tam idealnie, ale nie wypadają. Więc to jest spoko taka tacka. Jednak warto było w to zainwestować. Bo troszeczkę mniej nerwów przy robocie, to dla mnie już jest zwrot. Ok. Teraz sobie złożymy to. Zaraz znajdę jakiś smar i trochę tu napchamy. Mam smar do łożysk, do wyższych temperatur. 220 stopni powinien wytrzymać w teorii. W praktyce zobaczymy. Jest taki dość uniwersalny. Coś czystego, czyli w tym wypadku to. To by się przydało umyć troszkę. Później jak dam smar, to przesmaruję. Czyli wytrę. Tam nie ma za bardzo jak tam dać, więc na ten pierwszy tryb coś tylko wrzucę. Najlepiej by było w ten sposób, żeby ewentualnie syfu z przekładnie nie wcisnąć, nie skazić sobie tego smaru, odłożyć sobie na bok jakąś tam porcję i to wpychać i chyba to zaraz zrobię. To sobie odłożymy. Tak. I po prostu paluszkiem sobie to tam wciśniemy. Nie za dużo, ale widać właśnie o co mi chodzi, żeby nie skazić smaru. Raczej tego smaru nie skazić, bo mogą być opiłki metalu i tak dalej. Nie chcemy, żeby to dostało się do nowego smaru. Myślę, że tyle, nie więcej, bo raczej więcej się tutaj z tego nie wytopiło. A za dużo smaru może zwiększyć pobór mocy, bo to jest raczej tak projektowane, że tam jest przewidziane ilość miejsca dla tego smaru. Tu sobie to troszeczkę odświeżymy. Gdzieś miałem benzynkę, chyba leży nawet. Teraz idę po benzynę. Mamy benzynę. To jest dobre rozwiązanie. Można zawsze sobie pod ciśnieniem albo zadozować. Jest akurat chłodno, więc nie wytworzyło się naturalnie ciśnienie, bo normalnie jak jest cieplej, to po prostu z racji, że paruje ta benzyna, to sama z siebie tworzy ciśnienie i nie trzeba nawet pompować. A i tak jak kończę pracę, to upuszczam ciśnienie, żeby w razie draki nic się nie odchrzaniło. No, wiecie jak to jest z prawem Murphy'ego. Jak się coś ma odchrzanić, to się na pewno odchrzani. O tym korku nie mogę zapomnieć. Teraz muszę go tam stawić. Tu wypadł. Znaczy odpowietrznik, nie korek. Dobra. Teraz powinno to lepiej działać. No i dobra. Smar się tam rozprowadził. Chodzi jak chodzi. Regenerować nie będziemy na razie.
Zawsze idzie 3 śrubki odkręcić. Na razie musimy to dostać wszystko razem. Działa na luźno, więc to już jest dla nas dobry znak. Jak zawsze brudne ręce. Możemy skręcać. Te akurat sobie po troszkę. Żeby to się ułożyło, bo to jest jednak metal na plastik. I zaraz to wsadzimy do prądu. Czy to ożyje? Ciebie sobie położymy. I teraz gniazdko. Tu mam chyba B6, z tego co patrzę. B6 chyba tu jest. B6, przewód i światło-dźwięk. Nic. I chodzi dobrze. Teraz spróbujemy w tym trybie. Widać tutaj białe. Kabelek się tam gdzieś ułożył. Trudno. Nie będę tego rozbierać, bo za niedługo te gwinty, co tutaj są, się skończą. Chodzi spoko. I chyba ciszej chodzi niż chodziło. Możliwe, że łożysko teraz tutaj z tyłu nie drże po obudowie, dlatego to chodzi lepiej. Ale zobaczymy w praktyce. Więc uważam odcinek za udany. Poskładaliśmy, naprawiliśmy, diagnostyka, prowizorka, naprawa, ręce uwalone. Myślę, że przyda Wam się coś z tego wszystkiego. A ja idę ciąć i kuć. Więc dzięki, do zobaczenia, do następnego, cześć.